kochanego bliźniaka. Zapraszam bliźniaka, zobaczmy, co tutaj w trawie piszczy dla bliźniaka, co to się będzie działo, moi drodzy, u bliźniaka. Łyk kawy. Mój drogi bliźniaku, witam Ciebie bardzo serdecznie na Twoim czytaniu na rok 2024. Mamy tutaj Nine of Pentacles, bo Nine of Pentacles, mamy tutaj King of Wands i mamy też tutaj Ten of Swords, czyli dziesiątkę mieczy, ale to jest w odwrocie, my sobie ją obrócimy i mamy Queen of Swords. Także jest tutaj, będzie się działo, moi drodzy. Będzie się działo bardzo, bardzo specyficznie tutaj u bliźniaka. Szczególnie, że mamy tutaj Nine of Pentacles. Ja myślę, że tutaj będzie bardzo dużo dobrobytu i do dostatku przychodzić do bliźniaka i to będzie w bardzo krótkim okresie czasu, jeżeli chodzi o rok 2024. Ja myślę, że to już będzie nawet na końcu pierwszego kwartału, czy tak liczmy marzec, kwiecień, bym tutaj powiedział, będą bardzo takie uwidocznione, będzie właśnie ten dobrobyt, dostatek, jeżeli chodzi o bliźniaka. To mogą być jakieś projekty, które nagle się pojawiły, bądź też one mogły się pojawić już teraz i wy możecie już nad nimi pracować, ale de facto te całe zboże będziecie zbierać, czy tam te całe plony tego całego z tych projektów będziecie zbierać właśnie na koniec pierwszego kwartału 2024 roku, moi drodzy. Macie tutaj jakąś bardzo ciekawą osobę, mężczyznę koło siebie, który jest bardzo taką osobą wykonawczą, bardzo taką osobą, która pomoże wam w osiągnięciu pewnego rodzaju sukcesu, dobrobytu i ja myślę, że też tutaj jest taka możliwość będzie, żeby wejść w pewnego rodzaju nawet spółkę z tą osobą. To jest osoba, która dokładnie będzie wiedziała, jak rozwinąć wasz biznes, bądź też wasz biznes, tak bym tutaj powiedział. Też tutaj bym powiedział, że to jest taka bardzo ciekawa energia, może też początku właśnie pracy z kimś innym, z kimś takim o wiele takim bardziej obeznanym, jeżeli chodzi o interesy. Także tak, to jest taka możliwość, że w 2024 roku bliźniak opuści to miejsce pracy, w którym jest teraz i zacznie pracować dla kogoś innego, ale to jest o wiele bardziej, tutaj jest taka energia właśnie osiągnięcia sukcesu w swoim własnym jakimś tam, w swojej własnej jakiejś takiej pracy, bym tutaj powiedział. Także to jest bardzo, bardzo fajne, ponieważ myślę, że tutaj będzie bardzo dużo się działo, jeżeli chodzi właśnie o bliźniaka i dobrobyt, ale też właśnie pracę i dzięki tej pracy dobrobyt będzie się pojawiał w bardzo łatwy i bardzo szybki sposób, bym tutaj powiedział. Także tak. Ten of Swords mamy tutaj, jeżeli chodzi o bliźniaka, bardzo, bardzo fajna energia, bardzo fajna karta. Jest to bardzo powiązane zostawiam wszystko w przeszłości, to co mi nie pasowało, jestem gotowa albo gotowy na to, żeby iść w przyszłość, w tą nową stronę, jeżeli chodzi o moje życie. I ja bym tutaj nawet powiedział, że do tego stopnia, że bliźniak nie będzie miał tutaj żadnych wątpliwości. Wszystko to, co bliźniak będzie robił w tym 2024 roku, będzie jakby zapisane w kamieniu, wyryte w kamieniu i nie będzie miał podwójnych myśli, tak bym tutaj powiedział. Także bardzo, bardzo fajna to jest energia, moi drodzy, tak? Także myślę, że do tej pory wszystkie rzeczy, które się u bliźniaka działy pod takim kątem, który można by przedstawić jako negatywny, myślę, że tutaj się to zakończy i będzie taki bardziej mógł wziąć oddech bliźniak w tym roku 2024 bym tutaj powiedział, także bardzo, bardzo fajnie. Wiecie co, ja myślę też, że tutaj, jeżeli chodzi o bliźniaka, rzeczy, z których bliźniak już wyniósł całą wiedzę, czyli takie spotkania, bądź też może takie połączenie z ludźmi, prace, które już jakby się w tym roku 2023 już jakby można powiedzieć, że się zakończyły, ale one jeszcze trwają. 2024 rok będzie takim rokiem, gdzie będzie można
bliźniak będzie mógł zakończyć po prostu te takie spotkania, tak? Także zrobię po prostu miejsce na to, żeby nowe rzeczy się pojawiły w życiu, tak? Także to jest bardzo, bardzo piękne. To jest bardzo mocna energia raka. Ja nawet bym tutaj powiedział rak, skorpion albo ryby. To jest bardzo, bardzo mocna energia, jeżeli chodzi właśnie o te 3 znaki zodiaku. Dajcie mi znać w komentarzach, moi drogie bliźniaki, jak to z wami rezonuje. Ale tak, mamy Queen of Swords i tak jak powiedziałem poprzednio, tutaj bliźniak będzie w swojej energii, w swojej takiej bardzo mocnej wibracji, kreacji, jeżeli chodzi o ten rok 2024. I będzie bardzo protekcyjny, jeżeli chodzi o swoje otoczenie, jeżeli chodzi o swój świat, jeżeli chodzi o swoje firmy, jeżeli chodzi o swoje takie, bym nawet tutaj powiedział, emocje, tak? Także nie będzie sobie dawał wejść na głowę tutaj bliźniak w tym 2024 roku. Także bardzo, bardzo specyficznie, moi drodzy, ale też bardzo, bardzo dobrze muszę tutaj powiedzieć. Jest też tutaj taka bardzo mocna energia kogoś z trygonu Baran, Lew, Strzelec, także jest tutaj bardzo, bardzo mocna energia, a to może być to właśnie ta energia tej osoby, która będzie wam pomagać w osiągnięciu pewnego rodzaju sukces, tak? Także tutaj patrzcie, watch that space, tak jak tutaj się mówi, także tak, bardzo dużo u bliźniaka jest tutaj energii spędzania czasu w naturze oraz w takiej pod kątem resetu, tak bym tutaj to powiedział. Także bardzo, bardzo fajnie, ponieważ myślę, że tutaj zdecydowanie bliźniak znajdzie swoje miejsce w tym wszechświecie właśnie podczas bycia samemu troszkę i takiej kontemplacji. To też może się tyczyć jakichś wyjazdów właśnie koedukacyjnych, bądź też wyjazdów nauczeniowych pod kątem właśnie yoga, pod kątem jakaś meditacje, pod kątem jakieś wspinanie się, na przykład jakieś wyjazdy właśnie, gdzie będzie można poznawać ludzi. Tutaj bliźniak będzie super cudownie właśnie wykorzystywał tą możliwość, żeby poznać jakichś ludzi, bądź też no, wykorzystać tą możliwość, żeby poznawać ludzi i też budować taką gałęź znajomości. To może być też związane właśnie z tą energią właśnie poznania ludzi i dzięki tym ludziom też może, ja nie mówię tutaj wykorzystywania, ale takiego, no wszystko chodzi o to, żeby znać ludzi, tak, także takie connections, jeżeli chodzi właśnie o firmy na przykład, także bardzo, bardzo specyficznie, ale tak, mój drogi bliźniaku, dziękuję tobie bardzo, bardzo serdecznie, zapraszam już jutro na kolejne czytanie, jeżeli chodzi o ten rok 2024, zobaczymy, co się dzieje tam w miłości i w innych częściach twojego życia. Dziękuję tobie bardzo serdecznie i ja zapraszam już moją kochaną Wagę, zobaczmy, co tutaj u Wagi będzie się działo. Waga, moja droga Wago, zobaczmy, co tutaj się będzie działo u ciebie. Moja droga Wago, witam ciebie bardzo, bardzo serdecznie na twoim czaniu na rok 2024. Mamy tutaj Three of Cups, mamy tutaj The Hangman, czyli wisielca, mamy też tutaj Eight of Swords, w odwrocie. W sumie to ten wisielec i ten Eight of Swords oraz Three of Cups też jest w odwrocie, wszystkie te 3 karty są w odwrocie. Oraz mamy też tutaj Six of Cups. Jedyna karta, która nie jest do góry nogami, ale my sobie tak obrócimy. I powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o wagę, waga będzie miała bardzo dużo w tym 2024 roku, szczególnie pierwszy kwartał 2024 roku będzie miał będziesz miała bardzo dużo integracji, będziesz potrzebowała bardzo dużo zrozumienia, będzie bardzo dużo spotkań rodzinnych z przyjaciółmi, będzie bardzo duży socializing robiony, jeżeli chodzi o bliźniaka, jeżeli chodzi właśnie tutaj o całe twoje, bym tutaj powiedział, jeżeli chodzi o wagę, jeżeli chodzi tutaj o całe twoje
cały twój pierwszy i drugi kwartał, bym nawet powiedział. Także z jakiegoś powodu to się będzie działo i ty zaczniesz zauważać, moja droga albo mój drogi, że te spotkania mają jakiś sens, bym tutaj powiedział. To będą jakieś spotkania, w których ty będziesz mogła albo będziesz mógł się rozwijać, albo będziesz mógł, będzie można wykorzystać te spotkania, żeby rosnąć, tak bym tutaj powiedział. Także to może być na takiej zasadzie, że Waga dostanie telefon od kogoś, jeżeli chcesz, to jest taki i taki kurs, przyjdź albo przyjedź i będziesz mogła się, albo będziesz mógł się tutaj rozwinąć w jakimś tam kierunku, także i tutaj Waga będzie tutaj jak najbardziej wykonawcza i jak najbardziej będzie szła w tym kierunku właśnie rozwojowym, bym tutaj powiedział, także to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo taka ciekawa energia tutaj będzie właśnie samozrozumienia oraz samoakceptacji, bym nawet tutaj powiedział, bardzo, bardzo ciekawie. Mamy tutaj kartę The Hangman i to jest numerologiczna 3. Ja myślę, że to jest ogólnie, jeżeli była taka możliwość, że tutaj byłeś albo byłaś w takim zawieszeniu, jeżeli chodzi o ten rok 2023, tutaj te zawieszenie i ta właśnie taka niemoc, która była w 2023 roku, ona zniknie i ona całkowicie, wy się uwolnicie z tego całego marazmu, ja bym tak to nawet zostawił. Ja tutaj myślę, że bardzo dużo rzeczy, które były tutaj taką blokadą dla ciebie, myślę, że one zaczną po prostu ulatywać, zaczniesz się, jeżeli się czułaś albo czułeś się jakbyś miała, albo jakbyś miał kajdanki na sobie, dasz radę się z nich uwolnić i wreszcie poczuć wiatr w żaglach i będzie po prostu możliwość na to, żeby ten cały wasz proces przyspieszył kreacji, jeżeli chodzi o rok 2024. Ale pod jakim kątem, moi drodzy? I to pod każdym kątem, to pod kątem wiedzy, pod kątem miłości, ale też pod kątem dobrobytu, tak? Ja myślę, że tutaj ogólnie będzie bardzo duża implementacja, jeżeli chodzi o 2024 rok, pod kątem, jeżeli chodzi o wagi, pod kątem właśnie pod kątem ja bym tutaj powiedział taką głównym pierwszym i drugim w pierwszym i drugim kwartale 2024 roku będziesz tutaj bardzo mocno nakładać połacie swojej energii, albo wręcz przelewać połacie swojej energii na samorozwój, a w trzecim i czwartym kwartale 2024 roku będzie taka implementacja tych wszystkich właśnie wiedzy, którą zbudowaliście po to, żeby iść w jakimś nowym, innym kierunku. I czemu też o tym mówię? Bo tu mamy Six of Cups i tutaj Waga jak najbardziej będzie miała energię, w której będzie ja myślę, że to jest jakaś praca nad jakimś, tak jakbyście mieli dziecko, tak, malutkie dziecko, które będzie wyrastać i musicie o nie dbać. I ja myślę, że tutaj jest właśnie ten cały pomysł, który wy macie, tutaj uwagi, bądź też tutaj jest jakaś rozwój po prostu biznesu, którego macie w głowie, będzie wręcz niebywały dla was. Ja też myślę, że to jest też taka właśnie bardzo mocna energia tego, żebyście się nie bali ryzykować. Kto nie zaryzykuje, ten nie wypije szampana, jak to się mówi. I tutaj jest taka bardzo, bardzo mocna taka energia właśnie implementacji swoich pomysłów, no i czerpaniu z tego korzyści, bym tutaj powiedział. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe, moi drodzy, ok? Też bym tutaj tak powiedział, że napomknę trochę, jeżeli chodzi o miłość. Jeżeli się czuliście w jakikolwiek sposób związani albo uwiązani w tym związku, myślę, że tutaj jest bardzo taka energia właśnie wyzwolenia, zostawienia i myślę, że bardzo duża taka energia też tutaj jest takiego narcyzmu, bądź też właśnie kontroli nad tym, co wy robicie, w jaki wy sposób robicie, kontrola pieniędzy i co chcę przez to powiedzieć, że właśnie to wszystko się zacznie kończyć, to wszystko się zakończy, ten cykl się dopełni i wy po prostu będziecie musieli iść w jakimś nowym, innym kierunku, moi drodzy. I tak bym tutaj to zostawił.
Myślę, że też tutaj będziecie widzieć będziecie mieli bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo downloadów będziecie mieli, jeżeli chodzi o ten wasze jeżeli chodzi o pieniądze i jeżeli chodzi właśnie o spotkania z ludźmi, bardzo, bardzo specyficznie. Będziecie bardzo dużo spotykać ludzi z przeszłości też i to, także podobnie tutaj chyba to było u bliźniaka, ale tu uwagi jest bardzo też to uwypuklone, tak? Także bardzo, bardzo ciekawie. Też tutaj jest taka bardzo fajna energia, moi drodzy, spełniania czasu w naturze, wśród jakichś właśnie ludzi, którzy są związani z naturą, bym tutaj powiedział. Dajcie mi znać w komentarzach, jak to z wami rezonuje. Bardzo, bardzo fajnie. Ale też tutaj astrologia jest bardzo mocnym, taką bardzo mocną energią, jeżeli chodzi właśnie o ten rok 2024. Ale tak, moja droga Wago, dziękuję Tobie bardzo, bardzo serdecznie i ja zapraszam już niebawem, bo już jutro na Wasze czytanie na rok 2024, ale pod kątem właśnie miłosnym, pod kątem wgłębimy się troszkę bardziej, zobaczymy, co tam w trawie piszczy u Was, a ja już zapraszam mojego kochanego wodnika, zobaczmy, co tutaj w trawie piszczy, jeżeli chodzi o wodnika, zobaczmy, co tutaj się będzie działo u wodnika. O wow. A u wodnika będzie się działo, ma tutaj bardzo, bardzo ciekawe karty. Witam Ciebie bardzo serdecznie, mój drogi wodniku, na Twoim czytaniu na rok 2024. Zobaczmy ciutkę, wgłębmy się, zobaczmy, co tutaj u Ciebie słychać. Będzie w 2024 roku. Mamy Knight of Pentacles. Mamy też tutaj bardzo fajną kartę The Hermit, w odwrocie co prawda, ale jest tak ta numerologiczna 9. Mamy tutaj Four of Cups, tak zwana myśluwa, oraz mamy tutaj Five of Swords, jeżeli chodzi o wodnika. I tutaj bym powiedział tak, zobaczmy, co tutaj u wodnika słychać. Wiecie co, ja myślę, że tutaj ogólnie wodnik będzie bardzo miał fajną energię, jeżeli chodzi o właśnie kreację swojego dobrobytu, dostatku. Będzie to bardzo łatwo przychodzić wodnikowi, będzie bardzo fajnie tutaj dążyć do celów, ale nie po trupach, bym tutaj powiedział. I cokolwiek się działo w 2023 roku pod kątem pieniędzy, pod kątem dobrobytu, w 2024 roku będzie bardzo mocna implementacja pewnego rodzaju pomysłów, pewnego rodzaju będziemy zostawiać pewne rzeczy, wodnik będzie zostawiał pewne rzeczy, pewnych ludzi za sobą i będzie szedł w tym nowym, jakimś tam lepszym kierunku, który da rozwój. Tutaj wodnik będzie bardzo, bardzo mocno patrzył na rozwój oraz na właśnie taką energię, bym tutaj powiedział, początków, nowych rzeczy, także bardzo, bardzo fajnie, szczególnie, że tutaj mamy The Hermit, tą kartę The Hermit i tą energię właśnie dążenia do celów, kontemplacja, medytacja, reiki, jest to bardzo, bardzo tutaj uwypuklone u wodnika właśnie te energie takie uleczeniowe, także tutaj mówię, tutaj bardzo dużo się działo, ja myślę, w tym 2023 roku, jeżeli chodzi o wodnika, i wodnik teraz nareszcie odetchnie i będzie mógł wziąć głęboki oddech na to, żeby właśnie żeby po prostu zacząć nowe rzeczy, jeżeli chodzi o ten rok 2004 rok. Ale tak, są tu jakieś bardzo mocne wyjazdy, jeżeli chodzi o naturę, jeżeli chodzi o wyjazdy w góry, jeżeli chodzi o spędzania czasu właśnie w takich miejscach naturalnych, typu właśnie parki, typu mówię, góry, jeziora. Ja myślę, że tutaj ogólnie będzie wodnik szukał właśnie takich miejsc, w których będzie mógł się zresetować, jeżeli chodzi o swoje życie, swój stan mentalny. Tutaj będzie bardzo, bardzo mocno wodnik zwraca uwagę na to, co się dzieje, co się będzie działo
mentalnie w swojej głowie, tak? Także emocjonalnie, będzie bardzo, bardzo emocjonalnie podchodził albo podchodzić będziesz do tego, co się będzie działo w twoim życiu, szczególnie w pierwszym kwartale 2024 roku. A myślę, że tu jest jakiś taki, szczególnie ten pierwszy kwartał 2024 roku dla wodnika to będzie kwartał takich przejść, przemyśleń i myślę, że tutaj to będzie bardzo takie, będzie to bardzo uwypuklone, jeżeli chodzi właśnie o wodnika, także mówię, taka sfera właśnie emocjonalna będzie tutaj bardzo wychodzić, jeżeli chodzi o ciebie, także i to nie jest nic złego, ja myślę, że tutaj będą tutaj bardzo takie self-healing będzie bardzo, bardzo mocny tutaj, jeżeli chodzi o wodnika. Także wszelkiego rodzaju jakieś kursy właśnie związane z medytacją, z jogą, bądź też z reiki, tutaj będzie bardzo tutaj to pokazane i ja myślę, że to będzie bardzo takim ciekawym, rok 2024 będzie dla wodnika bardzo ciekawym rokiem właśnie samopoznania i też jak ja reaguję, jak ja działam i będzie bardzo protekcyjny, jeżeli chodzi o wodnika, ale to bardzo dobrze, tak powiedziałem, także tak. Będzie tutaj jakaś połączenie z jakąś osobą, którą znamy, bądź też znaliśmy. To może być spotkanie miłosne, ale też to może być takie, może się zacząć bardzo, bardzo powoli i żebyście wy nie czuli się, moje drogie wodniki, że jest to, że wy może nie czujecie nic do tej osoby, także dajcie się temu wszystkiemu rozwinąć, przemyśleć trochę. Tutaj widać, że mogło być jakieś skrzywdzenie u was i mogło być tutaj jakiegoś rodzaju zawiedzenie, że zawiedliście się w przeszłości i nie będziecie wiedzieć dokładnie, czy możecie wchodzić w tą relację. Ale tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żebyście mieli otwarte serce i otwarte uszy i oczy po prostu na tą znajomość, bo mogą wyjść z tego bardzo, bardzo fajne rzeczy. Tak bym tutaj to powiedział. Także tak, mój drogi wodniku, zapraszam ciebie bardzo serdecznie już jutro, też prawdopodobnie około tej godziny na kolejne spotkanie, gdzie będziemy mieli wgłąb większy na to, co się będzie działo właśnie miłośnie, jeżeli chodzi o ciebie, ale też jeżeli chodzi o finanse, etc. Także zobaczymy, co tam będzie w trawie piszeć, jeżeli chodzi o ten 2024 rok. Ale tak, ja już dziękuję tobie bardzo, bardzo serdecznie i ja zapraszam